reportażu Jane, Mała Masajka nie udało mi się zawrzeć wszystkich ciekawych opowieści i anegdot związanych z życiem w masajskiej wiosce i w ogóle tego, jak ja do niej trafiłam. Dlatego dziś postaram się najlepiej jak potrafię opowiedzieć Wam tę historię, która była dla mnie jedną z najbardziej niesamowitych historii i przygód podczas całej mojej podróży afrykańskiej. Mam też ogromną nadzieję, że będzie ona dla Was nie tylko inspiracją, ale też praktyczną wskazówką. W tym filmie opowiem Wam, jak trafiłam do masajskiej wioski i jak długo w niej zostałam, co tak naprawdę zastałam na miejscu i jak zostałam przyjęta przez plemię i dlaczego nie do końca warto odwiedzać masajską wioskę wraz z biurem podróży. Pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. No to od początku. Do Kenii pojechałam nie tylko w celach turystycznych, ale też po to, żeby nakręcić reportaż, dlatego też bardzo zależało mi na podróży, która może trwać, która nie ma określonego planu, podczas której mogę przebywać w danym miejscu tak długo, jak mi jest to potrzebne. Dlatego w ogóle nie brałam pod uwagę opcji z biurem podróży. Zresztą muszę przyznać, że ja nigdy w życiu nie byłam na wycieczce z biurem podróży. To nie jest oczywiście nic złego. Jestem nauczona jako córka podróżników, że zawsze taką wyprawę jesteśmy w stanie przygotować sobie sami i tak naprawdę pieniądze, które wydamy na wycieczkę z biurem podróży, pozwolą nam spędzić w danym miejscu o połowę więcej czasu, jeżeli zorganizujemy tą wycieczkę na własną rękę. Po 2 tygodniach podróży po Kenii dotarliśmy do miejsca, w którym powszechnie wiadomo, że znajdują się masajskie wioski. Tuż obok Parku Narodowego Masai Mara znajduje się kilka masajskich wiosek i to właśnie miejsce, w jakim one się znajdują, bardzo definiuje sposób, w jaki traktują Mzungu, czyli białych. Masai Mara to jest najbardziej kochany przez turystów Park Narodowy Kenii. Najpiękniejszy według niektórych. Dlaczego? Dlatego, że jest on naprawdę bardzo malutki w porównaniu do innych parków, czy choćby do tanzajskiego parku Serengeti, równiny Serengeti, czy też Ngorongoro. I tutaj na bardzo niewielkiej powierzchni znajduje się naprawdę mnóstwo zwierząt, zwłaszcza przed migracją jest ich tutaj no naprawdę tak ogromna ilość, że w zasadzie jadąc jeepem i robiąc sobie safari po tym parku, nie sposób jest nie spotkać wymarzonego lwa, nosorożca, słonia, no żyrafy czy gnu. To jest taka ilość, że w ogóle człowiek nawet po pewnym czasie przestaje zwracać uwagę i po prostu wydaje mu się, że to jest, nie wiem, to jest tysiące baranków widzianych przez szybę, bo ilość tych zwierząt jest naprawdę ogromna. A za co turyści jeszcze kochają Park Narodowy Masai Mara? Za to, że jest furtką, bramą do wielkiej równiny Serengeti w Tanzanii. A wielka równina to, jak wiemy z wszystkich National Geographic programów, no tam to po prostu jest prawdziwy raj dla tych zwierząt i migracja i to, kiedy jest pora rodzenia małych zwierząt. No akurat ja tego doświadczyłam i powiem szczerze, że po prostu czułam się jak w jakimś biblijnym opisie. Tak więc turyści kochają Masai Marę za to, że mogą się dostać z niej do Serengeti, a także za to, jaki tam jest klimat. Jest wilgotno i dosyć chłodno. Ja wieczorami i porankami chodziłam normalnie w bluzie, w polarze, więc nie można się tam ugotować, tak jak na północy Kenii, gdzie tak naprawdę da się przeżyć tylko od wschodu do może 8 rano i po zachodzie słońca, bo w ciągu dnia upał jest tak duży, że no po prostu biały człowiek Mzungu nie wytrzymuje takiego upału. Tutaj tego nie ma. No i właśnie. Przez to, że ten Masai Mara, Park Narodowy jest tak bardzo popularny, to jak możecie się domyśleć, równie popularne są masajskie wioski położone w pobliżu. No i tu właśnie spotkałam się z moim pierwszym masajskim rozczarowaniem.
W rejon Parku Narodowego Masai Mara i masajskich wiosek dojechaliśmy jakieś 2 godziny przed zachodem słońca, więc jeszcze mieliśmy na spokojnie czas, żeby znaleźć jakiś nocleg. I tutaj opcji noclegowych jest naprawdę sporo, ponieważ można wybrać najtańszy kemping, czyli po prostu rozbić sobie namiot, tak jak my to zrobiliśmy. Można też wynająć sobie mały domeczek. Są też takie lodże hotelowe dla bogatszych turystów. Jak przyjechaliśmy, zaczęłam rozmawiać z kucharzem, z tymi ludźmi, którzy się tam plątali z tubylcami. I powiedziałam im wprost, że bardzo zależy mi na tym, żeby poznać kulturę Masajów, że bardzo chciałabym spędzić z nimi dużo czasu, że nie jestem fotografem, więc nie będę robić zdjęć potem na jakieś okładki magazynów, że jestem dziennikarką, ale która pracuje po prostu nie zawodowo za pieniądze i chciałabym napisać stąd reportaż, chciałabym zrobić jakiś film o dziecku i czy jest to w ogóle możliwe. No i powiedzieli, jasna sprawa, przyjdź za godzinę, jak coś zjesz, zobaczymy, co da się zrobić. No i rzeczywiście po godzinie dostałam informację, że wódz masajskiej wioski zgodził się mnie przyjąć i jutro o wschodzie słońca przyjmie mnie w swoich skromnych progach. No i tak oto przed wschodem słońca z czołówką ruszyłam do masajskiej wioski, która naprawdę była bardzo niedaleko kempingu. No i co tam zastałam? Przede wszystkim stanęłam w masajskim kręgu, bo jak wiecie, masajskie wioski są zbudowane z kręgów takich małych chatek i te kręgi są magiczne, ponieważ one chronią bydło, które nocą przebywa właśnie w masajskim kręgu wioski przed lwami. A że lwów tu jest naprawdę sporo, bo przecież Park Narodowy Masai Mara ma dość dużą liczbę lwów i ten park nie jest ogrodzony żadnym płotem. Wiadomo, że jest brama, gdzie się wjeżdża i płaci za bilet, ale ogólnie te zwierzęta są wolne, więc zdarzają się wypadki, że lew przychodzi, zje krowę, kozę. I wioska masajska jest stratna. Dlatego też nocą krowy i kozy siedzą właśnie w tym masajskim kręgu. No i ja do niego wkroczyłam. Jeszcze nikogo nie było, wszyscy spali, dopiero budziło się życie. I oczywiście zdawałam sobie sprawę, że ta kupa, która się tam znajduje, pochodzi od tego bydła. Nic bardziej mylnego. Słońce zaczęło wschodzić i raz hyc z jednej chatki, hyc z drugiej zaczęły wyskakiwać dzieci i po prostu dokładać do tej warstwy kup swoją kolejną kupę. No i tym sposobem dowiedziałam się, że to, po czym chodzimy, to jest po prostu mieszanina ludzkich odchodów i tych właśnie zwierzęcych. Co to powoduje? W tej wiosce masajskiej, bo odwiedziłam potem jeszcze ich kilka, jest naprawdę taka ilość much, jakiej nigdzie nie widziałam. No ale w każdym razie czekałam na tej warstwie kupy na wodza, który się nie pojawiał, więc już dzieci zaczęły się mną interesować, już tam jakieś pierwsze relacje zaczęły być nawiązywane, kobiety zaczęły schodzić się, bo szły po wodę. No i w końcu po jakimś czasie pojawił się wódz. Bardzo w ogóle mnie zdziwiło, jak ten wódz wygląda, ponieważ byłam przekonana, że będzie chudym, wysuszonym, starszym dziadkiem. Otóż nie, młody, przy kości, okrąglutki wódz podszedł do mnie i z grubej rury zapytał, no, czego chcesz? Co Cię tu sprowadza? No i ja mu tłumaczę, że właśnie chciałabym tu pobyć dłużej, poznać Wasze zwyczaje i tak dalej, i tak dalej. On mówi, dobra, słuchaj, ale czas, po angielsku jeszcze dodam, biegle po angielsku, mówi do mnie, czas to pieniądz. U nas 3-4 razy dziennie pojawiają się turyści z biurami podróży, przejdą się wokół wioski, porozmawiają chwilę i zostawiają $100, więc u nas godzina kosztuje $100. Ja z moim zeszytem, z długopisem, z moim aparatkiem malutkim, który tu jest, tak bardzo miałam wielką nadzieję na to, że po prostu my tu się zaprzyjaźnimy, że ja tu będę mogła przebywać. Oczywiście, że ja zapłacę za to, ale no ta suma to po prostu było dla mnie naprawdę zdecydowanie za dużo, więc musiałam odmówić. Na to wódz się zlitował i mówi, okej, Ty nie chcesz tu robić nic bardzo komercyjnie, tylko na internet, coś chcesz sobie puścić, chcesz nas poznać, to możesz tu być tydzień,
ale $100 za dzień będziesz płacić za to, że możesz tu z nami przebywać. No niestety mój fundusz był $50 dziennie, więc nie mogłam sobie pozwolić. Zresztą wierzyłam głęboko w to, że czeka na mnie jeszcze miejsce, w którym zostanę trochę milej przyjęta. No, w końcu nie tak źle się to wszystko skończyło, bo okrągły wódz mnie w miarę polubił i faktycznie spędziłam z nimi dzień, nie zapłaciłam nic, jakby nie kazał zapłacić nic, dałam $20, powiedziałam, że chciałabym, żeby coś dzieciom kupił, jak już będą kupować. No i faktycznie dowiedziałam się trochę o masajskiej tej wiosce, która okazała się wioską bogatą, no bo wiadomo, taka ilość pieniędzy, jaka spływa do nich, to nie każdy Masaj może się tym poszczycić. W każdym razie kobiety i dzieci przygotowują mięso do jedzenia, co jest naprawdę bardzo rzadkie wśród plemion masajskich. No ale też to nie jest takie kolorowe, ponieważ mimo, że jest to klimat wilgotny, że jest to wioska bogata w cudzysłowie, to naprawdę kobiety muszą i tak iść do tej rzeki, te 1,5 kilometra, i z takiej rzeki, która tak naprawdę jest, no nie wiem, strumykiem bardziej, jakimś marnym, po prostu tą wodę zdobywają do tych baniaków, więc tak naprawdę mimo tego, że ci mężczyźni nic nie robią, tylko sobie zbijają bąki pod akacją i witają turystów, kiedy ci przychodzą, to kobiety i tak mają tutaj naprawdę dosyć ciężki żywot wiodą. Czym jeszcze wyróżnia się ta masajska wioska? Otóż bardzo szczyci się tym, że jakiś czas temu, to było 1,5 roku temu, zabili oni lwa. Faktycznie jest tutaj Masaj, który chodzi dumnie z grzywą lwa na głowie i oddaje się mu bardzo duży szacunek za to, że to zrobił. Pod koniec dnia udało mi się dostać nawet do szkoły obok tej naszej masajskiej wioski, gdzie od razu zaprzyjaźniłam się bardzo z chłopcem o imieniu Daniel i następnego dnia, bo tam w tym miejscu zostaliśmy 3 dni, mimo że pan Masaj nie był zbyt otwarty, to mimo to zostaliśmy 3 dni i faktycznie spędziliśmy trochę czasu w tej szkole i taka jedna niesamowita rzecz, że w tym wilgotnym klimacie, gdzie te dzieci chodzą w ciepłych mundurkach, miałam wodę mineralną, jedną nieotwartą, no i podczas zabawy z chłopcem, z Danielem, dałam mu tą wodę, mówię, napij się, weź sobie ją w ogóle. No i on ją odkręcił i zaczął z nią biec, słuchajcie, biegł i odwrócił się dopiero po jakimś czasie, zobaczył, czy ja patrzę i biegł z nią dalej i wypił ją i dopiero do mnie wrócił, czyli po prostu mimo, że dałam mu tą wodę, on się bał, że ja mu ją wypiję. I nigdy w życiu nie widziałam dziecka, które w ciągu, no nie wiem, 15 sekund wypiło 2-litrową butelkę wody. Także ta woda jest naprawdę, nawet w wilgotnej masajskiej wiosce, jest po prostu na wagę złota. No i niestety to był koniec przygody w mojej pierwszej masajskiej wiosce, gdzie trochę rozczarowało mnie to, jak bardzo skomercjalizowane jest to miejsce. Dlatego tak bardzo doceniam to, co mnie spotkało 3 tygodnie później. Park Narodowy Amboseli słynie z tego, że jest parkiem słoni, czyli to właśnie te zwierzęta spotykamy tu przede wszystkim. I podróż nasza do tego miejsca zaczęła się bardzo magicznie. Mianowicie dojechaliśmy akurat na miejsce tuż przed zachodem słońca, więc pierwsze co zobaczyliśmy, to jak kilka rodzin słoni idzie rządkiem w kierunku zachodzącego za Kilimandżaro słońca. Nikt się nawet nie odezwał. Mi tylko w głowie leciała piosenka z Króla Lwa. To był po prostu tak magiczny widok, że nawet nie włączyłam aparatu, żeby to nagrać. Po prostu nie chciałam psuć tej chwili. No i bardzo szybko dojechaliśmy do miejsca, gdzie są różne drogowskazy. Tutaj kemping, tutaj jakaś lodża droższa, tutaj coś. No i przy tym znaku stało trochę Masajów, po prostu tych z pałkami w tym swoich tradycyjnych strojach. Ja od razu wyskoczyłam z jeepa i podchodzę do nich i mówię, słuchajcie,
jesteście tutaj Masajami z tych wiosek, ja bardzo bym chciała poznać Wasze zwyczaje, mam czas, chcę tu zostać 2 tygodnie, gdzie mogę się zatrzymać, czy mogę spędzać z Wami czas i tak dalej, i tak dalej. Oni naradę zrobili, niektórzy mówili Suahili, niektórzy mówili po angielsku, jakoś się dogadaliśmy, w każdym razie poradzili mi iść do tego kempingu. To jest kemping najbliżej Masajów, najbliżej jakby w Parku Narodowego, w zasadzie w nim. I możesz rozbić sobie tutaj namiot pod akacją. Jest tutaj dużo słoni, ale no, jest w miarę bezpiecznie. No jak bardzo bezpieczne było to miejsce, dowiedziałam się bardzo szybko. Mianowicie już następnego dnia babun, czyli pawian, po prostu zniszczył nasz namiot i zostały z niego strzępy. A kolejnego dnia nasz namiot rozstawiony przed akacją miał niespodziewanego gościa. Mianowicie wracaliśmy z kolacji z czołówkami i zobaczyliśmy, że coś jakby trzęsie drzewem, pod którym jest nasz namiot. No i szybko się okazało, że to nie był tym razem babun, tylko to był po prostu słoń. No i co się stało następnego ranka, kiedy się obudziłam? Wyszłam o wschodzie słońca przed namiot, a pod nim czekał już wódz masajskiej wioski, a tak konkretnie to syn wodza masajskiej wioski, Eryk, który sprawuje władzę w wiosce, ponieważ jego tata jest już bardzo stary. Siedzi na kamieniu i pyta mnie, czego chcesz? Podobno chciałaś mnie poznać. No i nasza rozmowa trwała 2 godziny. Ja opowiedziałam mu o tym, że chcę przebywać w wiosce, że chcę poznać Wasze zwyczaje, że chciałabym zrobić reportaż o dziecku masajskim. No i tak rozmawialiśmy. On pytał mnie o nas, o naszą kulturę, rozmawialiśmy o małżeństwach, o rozwodach, o śmierci, o naszych tradycjach. On opowiadał o swoich. Na przykład bardzo zdziwiło go, to bardzo się tym obruszył i w ogóle nie był w stanie zrozumieć, dlaczego Mzungu, czyli biali ludzie, dlaczego się rozwodzą. Tłumaczył mi, że przecież żona jest tylko jedna, wyjątkowa. Biorę ślub z moją kobietą i to jest moja żona na zawsze, jedna wyjątkowa. Jeżeli chcę kolejną żonę, biorę drugą moją wyjątkową żonę, kolejną, jedyną. Wszystkie są dla mnie ważne. Nigdy w życiu nie zostawię jakiejś kobiety tylko dlatego, że mam nową. Przecież obie są moimi żonami. I te wszystkie takie różnice między nami, które mogłyby się wydawać no nie do zrozumienia, nie do przyjęcia, tutaj wydawały się naprawdę takie logiczne i to wszystko, o czym Eryk mówił, ma sens. Na przykład kobiety mają bardzo dużo pracy naprawdę w wiosce masajskiej. Widziałam osobiście, jak trudno jest im utrzymać dom, kiedy nie ma wody, kiedy nie ma jedzenia, kiedy jest naprawdę bardzo dużo dzieci. I dla takiej kobiety, kiedy jej mąż weźmie sobie drugą żonę i część czasu spędza właśnie z drugą żoną, jest to dla niej ogromna ulga też po prostu finansowa. Nie musi w tym czasie przygotowywać posiłków dla tego męża. No cóż, kilka godzin później, po tych naszych długich rozmowach, Eryk zaprowadził mnie do swojej masajskiej wioski. Od razu powiedział wszystkim, oczywiście w swoim języku opowiedział, to jest nasz gość, nie turysta, tylko nasz gość, który chce nas poznać bliżej. I tyle. I powiedział, czuj się jak w domu. No i najpierw dopadły mnie oczywiście dzieci, było oglądanie rąk, włosów na rękach, pieprzyków, czesanie włosów to była w ogóle niekończąca się historia. Ja dotykałam je po główkach, one mnie po włosach, no po prostu to był taki niesamowity czas. Uczyły mnie jakichś słów podstawowych swoich. Kobiety pokazywały mi, jak robią koraliki. Chodziliśmy z dziećmi po wodę, no bo wiadomo, to po prostu taki maluszek, targa, taki 5-litrowy baniak z wodą. Te malutkie dzieci kopią ten baniak nóżkami, te większe niosą na plecach, starsze dziewczynki na głowie. No więc pomagaliśmy w tych takich
w tych takich małych rzeczach, w których mogliśmy pomóc. No i generalnie po prostu tak spędzaliśmy czas od wschodu do zachodu słońca. Ten czas w masajskiej wiosce podyktowany jest tak naprawdę zdobywaniem wody. Ta wioska akurat ma dużo szczęścia, ponieważ dzięki temu kempingowi, na którym my spaliśmy, jakby jest doprowadzona woda i kiedy nie ma suszy, to ta woda z tego kranu cieknie, więc dzieci nie muszą chodzić do rzeki, do której musiałyby chodzić, przepraszam, no nie wiem, nawet 4 km w jedną stronę, dlatego ten kran, który jest 2 km od wioski, jest naprawdę sporym ułatwieniem. Jak jechaliśmy pierwszy raz razem do Afryki, czyli ja i Damian, to Damian trochę martwił się tym, jak właśnie zareagują na mnie plemiona, ponieważ jestem blondynką. I czy to może będzie dla nich takie jakieś zbyt dziwne, ale muszę naprawdę szczerze powiedzieć, że nie spotkałam się przez ani jedną sekundę właśnie z czymś negatywnym, tylko właśnie to były bardzo ciepłe relacje, naprawdę mnóstwo wzruszających i pięknych chwil i takich relacji, które mi ciężko było zakończyć. Na przykład, kiedy poznałam Jane i od razu wiedziałam, że ta dziewczynka jest dla mnie w jakiś sposób wyjątkowa, i robiłam o niej reportaż, to potem, kiedy już nadszedł ten dzień wyjazdu, to dla mnie to było tak trudne, że Jane, no to jak Jane, dla niej kolejny dzień będzie kolejnym dniem poszukiwania wody, kolejnym dniem, kiedy pójdzie do szkoły, a no, dla mnie to był jakiś po prostu rozpaczliwy moment, kiedy muszę pożegnać dziewczynkę, z którą się tak bardzo zżyłam. Ale co też niesamowitego na przykład przy tym pożegnaniu się wydarzyło i to też właśnie chciałabym Wam powiedzieć o Masajach. Dla Masajów i dla masajskich dzieci wszystko jest wspólne. Kiedy wódz otrzymuje coś dla swojej wioski, to dzieli to wszystko na wszystkich mieszkańców wioski, swojego plemienia. Nie ma tak, że jeden dostanie więcej, drugi mniej, albo on bierze coś dla siebie. Wszystko jest zawsze równe. Tak samo jak kiedyś dałam Jane żółty długopis. Po prostu, że byłam z nią w szkole i ona nie miała czym pisać, dałam jej żółty długopis i wyobraźcie sobie, że w tą chwilę naszego pożegnania ona podbiegła do mnie, jak już się pożegnałyśmy, wsadziła łapkę do jeepa i mówi: oddaję ci Twój długopis. Po prostu dla niej to było nie do przyjęcia, że ona coś dostała, coś dla siebie na własność. Tak samo jak dałam jej lizaka, takiego dużego, okrągłego, to dziewczynka od razu położyła go na podłodze i nóżką swoją bosą go połamała na tyle części, żeby starczyło dla wszystkich dzieci z plemienia. Dlatego też, kiedy pomagamy w ogóle dzieciom z plemion, czy temu konkretnemu plemieniu, to mamy pewność, że naprawdę nikt nie zostawi nic dla siebie. Wszyscy dostaną porówno ryżu, porówno mąki, porówno wody, porówno ubranek, także to jest niesamowite. No i w ogóle ta przyjaźń z Erikiem i z tymi dziećmi z Amboseli przetrwała do dziś. Czasami wstajemy rano i mamy wiadomości od Erika, który gdzieś tam dorwał internet w kempingu i pisze do nas, co u nas słychać. Raz udało się zorganizować pomoc. Tak naprawdę ja w zasadzie tylko ogłosiłam, że jest potrzebna pomoc dla masajskiej wioski, kiedy była susza, a moi przyjaciele i znajomi z Facebooka sami do tej akcji dołączyli i udało się zebrać prawie 2000 zł, za które Erik kupił dla całej wioski i wioski sąsiedniej ryżu, mąki i wszystkich potrzebnych rzeczy. Także no bardzo za to dziękuję i to było po prostu piękne. No i przejdę do ostatniego tematu. Dlaczego nie warto odwiedzać masajskiej wioski z biurem podróży? Przebywając ponad 2 tygodnie właśnie w masajskiej wiosce pod Amboseli, miałam okazję zobaczyć, co dzieje się, kiedy przyjeżdżają turyści. Niektóre wioski masajskie mają podpisaną umowę z biurami podróży, które właśnie organizują wycieczki po Kenii i z jednym takich biur podróży właśnie miała podpisana moja wioska i średnio raz właśnie na tydzień, raz na 2 tygodnie podjeżdża do wioski autokar wypełniony turystami i z autokaru wyskakują ludzie i wtedy wszyscy mężczyźni z wioski przed tym autokarem stają i śpiewają swój
taniec. Potem kobiety nagle na 3-4, jak po prostu prawie pod wieżą Eiffla, sprzedawcy pamiątek, rozkładają koce i sprzedają nagle swoją biżuterię. Dzieci mało się tym interesują, biegają, ale turyści często im przywożą jakieś kolorowanki, zeszyty i tak dalej. No i to wszystko trwa tak z 20-30 minut i te odwiedziny w masajskiej wiosce się już kończą. I wiadomo, że są one bardzo potrzebne dla Masajów, dla których jest to zastrzyk gotówki, ale mi się wydaje, że poznanie masajskiej wioski w 20 minut jest po prostu niemożliwe. Jak będziecie organizować sami wycieczkę po Kenii, ja bardzo służę wszystkimi moimi kontaktami, jakie mam. I naprawdę możecie odwiedzić wioskę, przywieźć tej wiosce, tak, te kolorowanki, te długopisy, ale przede wszystkim mąkę, przede wszystkim ryż. Czy dać im pieniążek na to, żeby sobie to kupili, ale naprawdę poznać ich bliżej i spędzić z nimi czas, bo to będzie bezcenne. Na koniec opowiem Wam jeszcze właśnie taką jedną historię, która pokazuje, dlaczego warto robić pewne rzeczy na własną rękę. Mianowicie pewnego dnia w masajskiej wiosce urodziło się dziecko. No i tuż po porodzie ja mogłam do chaty, gdzie kobieta urodziła, wejść i po prostu zobaczyć tego świeżo narodzonego maluszka i potem jeszcze parę razy go mogłam odwiedzić. Także to są naprawdę bezcenne chwile, które żadne biuro podróży nie zapewni. A po prostu warto. Tak więc jeżeli chcecie ode mnie jakichś kontaktów, jakichś wskazówek, numerów telefonów, adresów, wiadomości o finansach, piszcie, ja na wszystko chętnie odpowiem. A jeżeli chcecie wspomóc masajską wioskę pod Amboseli, bo teraz, jak wiecie, przez koronawirusa, no turystów tam nie ma, więc jakby ten napływ gotówki co 2 tygodnie od biura podróży, no nie następuje. Więc jeżeli macie ochotę wspomóc, ja wraz z przyjacielem, z Piotrem Majewskim założyłam fundację Pomost. Jest to fundacja artystyczna Pomost, mamy swój KRS, wszystko działa legalnie, więc jeżeli chcecie pomóc, proszę napiszcie do mnie i ja wszystkim się zajmę. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. I serdecznie Was zapraszam do obejrzenia odcinka Jane, Mała Masajka, właśnie o życiu dzieciach w masajskim plemieniu, jeśli jeszcze tego odcinka nie widzieliście. Wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrowia.